Rafał Ziemkiewicz, witam Państwa serdecznie w moim saloniku politycznym. To jest Telewizja Republika i przyznam, że dziś będzie nietypowy salonik, bo zazwyczaj zaczynam od tego, co jakoś tam rozumiem. A dzisiaj mam kłopoty ze zrozumieniem wydarzeń tygodnia. Przypomina mi się tytuł starej powieści science fiction Formy chaosu. Otóż o formach chaosu będziemy dziś rozmawiać. Może pomogą mi w zrozumieniu, co się dzieje goście dzisiejsi. Agaton Koziński, Mariusz Staniszewski. Chciałem zdementować, zbieżność kolorów krawatów przypadkowa. Przypadkowa, nie ustaliliśmy się, ale nie trzeba tego dementować, aczkolwiek Jak ludzie zaczną gadać, może lepiej dementować. ja się zastanawiam, panowie, bo naprawdę kumulacja, nazwijmy to komunikacyjnych wpadek, klęsk. No coś się rozsypuje, coś nie działa, jeżeli mamy tak. Najpierw sprawę, i to jest bardzo poważna sprawa, rakiety w Wyrykach. Po 3 dniach propagandy, że kto kwestionuje oficjalną wersję wydarzeń, kto sugeruje, że tam mogło się, że to nie był dron, tylko cokolwiek innego, ten znieważa mundur polskiego żołnierza, a Donald Tusk powiedział, że on Strażnika granicznego. nie pozwoli godności munduru. Donald Tusk, prawda, teraz, że nie pozwoli żadnych tam robić filmów na ten temat podłych, a tym bardziej sugerować, że coś poszło nie tak żołnierzom. Po całej tym propagandzie, no, i co najgorsze, uwieńczonym wystąpieniem pana wiceministra Bosaka Bosackiego, przepraszam najmocniej, Krzysztofa Bosaka. Wicemarszałka. Pana wiceministra Bosackiego, który daje fantastyczny prezent Rosji, mówiąc o tym, że jest tak, a potem się okazuje następnego dnia przyznać. Potem jest artykuł w gazecie, który jest dementowany, a następnego dnia się okazuje, że jednak. Potem mamy sprawę, no może nie tak wielkiej wagi, ale też się warto omówienia, co się wyrabiało w Warszawie w czwartek na posiedzeniu, które miało zakazać sprzedaży alkoholu w Warszawie, aczkolwiek nie zakazywać jego wyszynku w godzinach nocnych. No i jeszcze piątkowe zdarzenie, czyli 13 godzin fejka zawieszonego przez Polską Agencję Prasową w stanie przejęcia pałami, bo przypominam, że to nie jest ta agencja prasowa co kiedyś. I fejka, który został skomentowany przez wszystkie wiodące media o tym, że Trump powiedział, co się na końcu okazuje nie powiedział, ale wcześniej powiedział pan Szłapka, coś jak zwykle niemądrego, a jest On jest bardzo niezaniepokojony. No, trzy takie rzeczy chyba pokazuje. Zacznijmy od tej rakiety. No. Jak to jest możliwe? Przecież wiadomo, że każdy ekspert wojskowy mówi, od pierwszej chwili musiał pilot wiedzieć, że to ta rakieta tak poleciała i obsługa naziemna musiała od pierwszej chwili wiedzieć. Więc po co rząd szedł w zaparte, głupio, a potem w wersję to jest tajemnica, a na końcu musiał się i tak przyznać? Znaczy, teorie mogą być, znaczy ja uważam, że to jest ogólna teoria chaosu. To nie są kształty chaosu, to jest bezkształt chaosu. W związku z tym... Też taka książka była. To wy polemizujcie, ja przyjdę w drugiej części. Czy chaos może mieć kształt, czy nie? Kilka filmów. To nie jest tak, że tam jest kilka wersji. Pierwsza wersja jest taka, że oni rzeczywiście nie wiedzieli. W sensie pilot wiedział, ale na przykład bo się bał. Bo kto przynosi złe wieści Donaldowi i tej... Łeb mu się ucina i wysyła się gdzieś, potem będzie kozłem ofiarnym. To ty zrobiłeś. No, w związku z tym trzymamy to jak najdalej. To nie jest tylko... To nie jest pierwszy raz. Generał Polko przypomniał, że jak była katastrofa Kasy, gdzie zginął kwiat polskiej generalicji, ówczesny minister obrony, niejaki Klich, obecnie Szarż, kierownik ambasady w Stanach, zatajał przed Pałacem Prezydenckim prawdziwe informacje o przyczynach i przebiegu katastrofy. Co jest niewyobrażalne. Za to jest tak, powinno być, a nie ambasada. To nie jest pierwszy raz. W związku z tym to jest przetestowany model funkcjonowania. Oni wiedzą, że jeżeli ktoś przyniesie złą informację, to oberwie za to. W związku z tym nikt się nie pali do tego, żeby te złe informacje przynosić. To skutkuje właśnie tym chaosem, ponieważ nie wiemy, co się stało, no to zaczynamy szyć. I teraz to nie jest tylko prezent dla rosyjskiej propagandy. To jest prezent dla propagandy niemieckiej, francuskiej i każdej innej. Znowu te Polaczki
coś sobie wymyśliły, znowu zrobili burzę w szklance wody, a to okazuje się, że to nie rosyjski dron, tylko ich własna rakieta, w związku z tym to oni robili prowokację. Cała ta historia jest skrajnie niebezpieczna, ponieważ ona obniża rangę wydarzenia, które rzeczywiście było bez precedensu. No tak, bo nikt nie pamięta już o tym dronach wabikach, które były podobno ze sklejki i tektury. Jakoś też nikt oficjalnie nie zadał pytania, jeżeli dron był ze sklejki i tektury, to tak jak mógł kompletnie dach rozwalić, jeszcze dziurę wybić w suficie, no bo to jednak... Nie, bo była informacja, że 4 bodajże były uzbrojone. Potem się okazało, że one wyglądały jak uzbrojone. A to może była właśnie próba racjonalizowania tego, co się dzieje, No, przede kombinowania. wszystkim był chaos, podawano szybko informacje, a potem przyjęto informacje, które bo ja się z wami zgodzę w jednej kwestii, że Chaosu. rzeczywiście ten teos, że poczucie chaosu. Ja miałem w środę takie bardzo wszechobecne poczucie chaosu, bardzo silne w środę. I w czwartek sobie je uporządkowałem. To bardzo chętnie opowiem, jaki klucz do tego znalazłem uporządkowania. No to wtedy powiecie, czy porządek w chaosie, jakiego opanowałem, to jest tylko i wyłącznie moje majaczenia, czy ten. 3 kwestie wymieniłeś. Odrzuciłbym 2 ostatnie. Kwestia Trumpa. Kwestia Trumpa jest moim zdaniem tutaj takie ogólne bombardowanie takimi nieoczywistymi wrzutkami. Ciśnienie antytrumpowe w środowiskach liberalno-lewicowych jest tak silne, że cokolwiek, jak nie kijem głodopałką, chcesz kogoś uderzyć, kij zawsze znajdziesz. Chcesz powiedzieć, że jak daj mi wrzucisz człowieka, informację, znajdę ci paragraf. wrzucisz informację, że Trump naprawdę nazywa się Rosenblatt, to będziesz miał takie zasięgi w liberalno-lewicowych Oczywiście. mediach, zwłaszcza tych, co najbardziej tropią antysemitów. Także to jest właśnie, to poszło to taką logiką, po prostu zapiekłość tego, co efektownie od lat nazywasz salonem wobec Trumpa, jest tak silna, że cokolwiek i moim zdaniem właśnie to, co jest najgorsze, człowiek, który to nagłośnił, czyli ten korespondent RMF, bo zdaje się on był pierwszy, pap, który to rozhulał w Polsce, podejrzewam, że właśnie przez to, że w sumie na końcu dnia podważyli wiarygodność Trumpa, zasiali ziarenko niepewności, czy on na pewno jest takim amerykańskim prezydentem, jakiego byśmy chcieli Nie mieć. zapominajmy o sondażu, który już zdążył Springer zrobić, co myślą Polacy na temat Trumpa. ja Że źle bardziej myślą oczywiście. intuicyjnie czuję, że to raczej będą za to premie niż nagany. Oczywiście nieformalnie, ale tę kwestię bym zostawił z boku. Moim zdaniem jest jednowymiarowa i właśnie tym się kończy. Nie, ona nie jest jednowymiarowa. A czy nie? To, Badania ale tylko jedna wrzutka tutaj do twojego. Badania wszystkie pokazują, że fake news rozchodzi się 6 razy szybciej niż prawda. W związku z tym ale ja wiem. Dementi nie dociera. Ale ja wiem, ale właśnie, bo to silne ciśnienie antytrumpowe jest tak silne, że takie rzeczy są akceptowane. Dlatego to poszło. I to jest w tym sensie to jest jednowymiarowe. No, moim zdaniem. mechanizm To 4000 Żydów, co nie przyszło do World Trade Center, tak. bzdura kompletna. Bo było ich Kto 1000, chciał tak? wierzyć, wierzy do dzisiaj, po 15 latach. Druga rzecz, warszawska Platforma i to, co się dzieje z tym alkoholem, też moim zdaniem jednoczynnikowe. Po pierwsze, Rafał Trzaskowski, on nigdy nie był prezydentem Warszawy w takim praktycznym słowa znaczeniu, tylko zawsze był Marcin Kierwiński. To jest tak wdzięczne, że wrócimy do tego. Tak, ale to jest, ale to też jest... bo to też nie jest jednowymiarowe. Ale A czy nie to łączysz jest- tego z chaosem. A czy nie, bo tak? to jest, Uważasz, tam że jest to nie moim zdaniem chaos. jest kilka wyjaśnień, które są dosyć jasne i precyzyjne i tutaj nie ma elementu chaosu. Rzeczywiście pojawił się potężny element chaosu wygenerowany rakietą, dronami, bo drony uderzyły, moim zdaniem drony cały czas rezonują w Polakach. Cały czas te wabiki, o których mówimy tam, że nie mówimy, ludzie się autentycznie przestraszyli i ludzie pamiętają, kurczę, Ruscy są coraz bliżej. I moim zdaniem to jest bardzo głęboko uruchomiło kilka atawizmów, rozbudziło emocje, lekkie niemoce, to jest bardziej niepokój niż jakiś strach, ale coś z tyłu głowy nas ukuło. I te ukłucie pamiętamy do tej pory i na tym się pojawiają kolejne konstrukcje. Coś trzeba powiedzieć, no trzeba jakoś zareagować. Reakcja świata w sumie była bardzo słaba, zwróćmy uwagę. W środę, akurat to już opowiadałem tutaj na antenie telewizji, ale powtórzę to skrótowo. Byłem akurat wtedy w czasie tych dronów w Strasburgu w Parlamencie Europejskim. W środę jeszcze jakaś dyskusja była, w czwartek prawie w ogóle. Dyskutowali o tym tylko Polacy. Nikt inny nie patrzył w kategoriach naruszenia strefy powietrznej NATO, tylko naruszenia strefy powietrznej gdzieś tam na rubieżach Europy. I to widać było, że błyskawicznie zwekslowała się opinia i tutaj jest też właśnie, czy my mamy te sojusze, czy nie mamy. Ten znak zapytania znowu zaczął tutaj ciążyć i trzeba było jakoś tutaj przereagować. Moim zdaniem świetne posunięcie polskiego MSZ-u z tym Radą Bezpieczeństwa ONZ-u. To jest, wjechaliśmy na boisko Rosjan,
i mieliśmy szansę im strzelić efektownego gola. No niestety pan wiceminister Bosacki zamiast strzelić efektownego gola Rosjanom załadował piłkę do własnej bramki i to jest fatalna sytuacja. Natomiast to, co uruchomiło ten chaos, to właśnie uruchomiły dwa zdarzenia. Po pierwsze ten Marcin Bosacki nieszczęsny, którego Radosław Sikorski, szef MSZ-u, ciągnie. On przecież nie był wiceministrem, miał być ministrem w ogóle, to nie Sikorski, tylko on, ale spadł na jedynki z listy i generalnie problemy osobiste to sprawiły, że jednak nie był. Po Ale jak jakimś czasie Sikorski zostanie premierem, to no to Bosacki będzie moim następcą zdaniem on jest Bosacki. ciągnięty na to stanowisko naprawdę z dużą determinacją przez Radosława Sikorskiego i dlatego właśnie on pojechał, że Sikorski zrezygnował z Rady Bezpieczeństwa ONZ. Właśnie, dlaczego zrezygnował? Dlaczego No właśnie, zrezygnował? to jest ciekawe. Znaczy Aż tak- moim zdaniem, bo buduje Bosackiego. Nie, dlatego, Ja- że doskonale wiedział, że ta sprawa będzie, tak powiem, nieładnie pachnieć. W związku z tym posłał tam Bosackiego, który zrobił z siebie kogoś Znaczy, się no nie, zrobił. ta sprawa nie była, to była Myślisz, stosunkowo... że Radosław Radzio taki sprytny? Ale to co, to kompromitował, dał mu krzywe i idź Nie, Marcin, powiedz o tej rakiecie, której nie, że wyrwało Znaczy, dach o dronie. dronem? Nie był pewny, jaka jest prawda, w związku z tym się asekurował. No ale Wysłał- oni są, mówimy o wszyscy, mamy wszyscy staż dziennikarski, łącznie z Sikorskim i Posadzkim, taki sam mniej więcej. Stary dziennikarz wie, jak nie jestem pewny, to po prostu omijam temat. Bo po co... Ominął temat posła Bosackiego. Ale Bosacki powinien też ominąć temat. Było Ale- milion, Panowie, wchodzimy- było milion Bosacki sposobów, żeby jest- opowiedzieć o dramatyzmie tej sytuacji. Wchodzimy w dziedzinę psychoanalizy, to już zostawmy. bo to- Bosacki miał jedyną szansę na to, żeby zaistnieć na forum międzynarodowym. No i takim. tak, no, będzie zapamiętany. Jedyny raz w życiu. No zaistnie. Za 2-3 lata będziemy ten case przypominać, tak? To nie da się Znaczy tak. ale właśnie, wracając- ale wracam do tego chaosu. I to uruchomiło chaos, bo zwróćcie uwagę, że głównym naciskającym wszystkie guziki chaosu w tym tygodniu był Sikorski. Sikorski zaatakował Nawrockiego, że ten śmiał mówić o reparacjach w Berlinie. Te przepychanki z tym listem, że od prezydenta Trumpa do prezydenta Nawrockiego gdzieś zablokowanego przez ambasadę, przez kierownika placówki. Kwestia Mercosuru, jego bardzo ostra krytyka. On uderzał bardzo silnie cały ten tydzień. I to jest moja teoria właśnie, którą właśnie sobie według tego mianownika uporządkowałem ten chaos, bo moim zdaniem źródłem tego chaosu była taka właśnie hiperaktywność MSZ-u, przede wszystkim Sikorskiego. Po pierwsze chciał przykryć sprawę z Bosackim i ta rzeczywiście kwestia z Bosackiego się za bardzo nie rozlała. Moim zdaniem to nie rezonuje tak silnie, jak powinno rezonować, bo to była poważniejsza sprawa niż tylko po prostu taki Michałek. Po drugie, Sikorski ewidentnie się buduje. Pytanie, czy buduje się na premiera, następcę Donalda Tuska i bierze na siebie aktywność. Znaczy, no, ktoś musi w Platformie walić w Nawrockiego, bo Nawrocki niestety 57% kurczę w sondażach, jak kto to widział. Po drugie, wiatr zmian, nowe otwarcie, zwycięstwo w wyborach, których on sobie zbudował silny mit. Trzeba ten mit podważać. Nie można traktować prezydenta jak prezydenta. Trzeba sprawić, żeby prezydent był długopisem, tak jak Andrzej Duda. No i ktoś tą ciężką pracę musi wykonać. Sikorski tą pracę bierze na siebie. Właśnie pytanie, po pierwsze wykonuje pracę partyjną, każdy lider partyjny takie rzeczy robi. Po drugie, coś pewnie za to chce. Pytanie, czy chce za to premiera, czy wręcz on myśli w kategoriach naprawdę długiego marszu i już się przygotowuje do 2030 roku i zderzenia z Nawrockim. Znając Sikorskiego, to on może liczyć na to, że papieżem zostanie i nawet może być o tym przekonany. Natomiast tutaj ta seria uderzeń, no, czy nie jest przypadkiem inspirowana przez Tuska po to, żeby Sikorski się spalił po prostu i właśnie przestał mu tam się szwendać gdzieś jako niechciany delfin? Znaczy, tego nie wiemy tak naprawdę, ponieważ nie wiemy, jakie są między nimi relacje i czy rzeczywiście tam jest wrogość już na całego, czy tylko trochę, czy jakaś symbioza. Zdaje się, że tam nie ma przyjaźni, w związku z tym trudno się spodziewać, żeby Tusk na Sikorskiego no coś nakręcał, ponieważ jak będzie nakręcał, to mu Sikorski nie uwierzy. W związku z tym myślę, że Tusk doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaki temperament ma Sikorski, wystarczy, że go zostawi. I ten już sam się pogrąży. Jeżeli rzeczywiście jest tak, ja się z tym nie zgadzam, ale przyjmijmy na chwilę, że masz rację, że Sikorski w ten sposób się buduje, no to lepszego prezentu dla Prawa i Sprawiedliwości i Nawrockiego być nie może, jeżeli Sikorski będzie się w ten sposób budował. To jest katastrofa. Tutaj zawieśmy w tym punkcie na chwilę rozmowy, albowiem czas, proszę Państwa, na krótką przerwę, a po przerwie druga część programu, na którą zapraszam.
Rafał Ziemkiewicz, witam Państwa serdecznie w drugiej części Saloniku Politycznego, w którym dzisiaj goszczą Agaton Koziński i Mariusz Staniszewski. O formach chaosu rozmawiamy, tudzież o ociosywaniu chaosu, bo jeszcze i takie określenia w literaturze padały. Że chaos wyprowadza ciosy, tak? Na razie wyszło nam, że jądrem chaosu jest Radosław Sikorski i jego ambicje, żeby być antynawrockim, tak? Bo to chyba widzimy, że czy sam się podjął, czy od Donalda Tuska taką misję dostał, no ale to on ma być tym bulterierem, który będzie obgryzał prezydentowi nogawki. No przepraszam, jeżeli komuś metafora wydaje się troszkę kulawa, ale akurat taka mi do głowy przyszła. No i jest bardzo delikatne, biorąc pod uwagę język, jak czuł. Znaczy ja pociągnę to, co Mariusz powiedział w poprzednim odcinku, że raczej mi się wydaje, że to jest Sikorski. Ja też nie jestem przekonany, czy Sikorski może zostać premierem. Może zostać z braku laku, bo w Platformie po prostu nie ma zwyczajnie nikogo innego. No bo jak nie on, to Trzaskowski, a to właśnie reakcje są właśnie podobne. No po prostu ta partia jest tak kompletnie wyjałowiona z osobowości. Marcin Krewiński. Albo Marcin Bosacki, tak? No bo to są takie... Albo Borys Budka. Pożartowali. Nie, to ta partia jest po prostu tak kompletnie wyjałowiona. Ale Agata, Przez myślisz, 2 lata rządu nie zbudować ani jednej osoby w jakiejś wyrazistej. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie jest. A po co tu Wszystkie wyraziste zostały dobite do końca. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast pytanie jest takie, czy ty mówisz o wariancie Sikorski zostaje premierem, a Donald Tusk się wycofuje, ogarnia partię i ich tam Sikorskiego Donald spadają Tusk- ceny podwyżek i wszystko. Donald Tusk miał- Czy Sikorski gra o to, żeby Tuska szurnąć? No. Donald Tusk miał swoje okazje. Zrobił przecież, pamiętacie, to było przecież wielkie ajwaj. Zrobił rekonstrukcję rządu. I to było nowe otwarcie. tak, rzeczywiście. Teraz w piątek robi jeszcze nowsze otwarcie rządu. 58 nowych, lepszych konkretów. Radosław Sikorski ma... 50 konkretów, nie, to są 58 priorytetów. A, 58 Było 100 nowych, konkretów na 100 pierwszych dni, a teraz będzie 50 58 priorytetów na 50 ostatnich dni. 50 nowych, lepszych priorytetów. Już nawet Donald Tusk ma poczucie obciachu, bo się nie pojawił na konferencji prasowej dowodującej. To już chyba zrozumiał, że nawet moi wyborcy mogą zrozumieć, że to jest jakaś forma happeningu i stand-upu, a nie realnych propozycji politycznych. Radosław Sikorski ma swoją wersję Kampusu Polska, o nazwie Zryw. romantycznej Zryw. Także jakiś element budowania jest tam, ale ja widzę w Czy tym... zrywamy się stąd? Czy... No coś bym tak właśnie... Szlak przez Tatry, tak? Bo tak gdzieś tam w górach. Ale wracając, to, że Radosław Sikorski na coś się buduje, to buduje. Moim zdaniem Platforma nie będzie chciała dać mu premiera z wielu powodów, ale nie wykluczam sytuacji, że nie będzie miała wyborów z powodów, które wspomniałem przed chwilą, bo oni są kompletnie wyjałowieni z osobowości, a jednak premier jakąś elementarną osobowość powinien mieć. Druga rzecz... Nie możesz tak mówić, że Radosław Sikorski nie ma elementarnego... Powiedziałem, że ma. Powiedziałem, że premier że on jako musi mieć. jedyny ma. A on ma. Ma, okej. Bo ta Chodzi o partia to, jest tak że wyjałowiona, że jak nie Sikorski, to kto? No właśnie, Okej. bo zaczęliśmy zastanawiać się nad... Bo już tak zakręciłeś, że myślałem, że powiedziałeś, że Sikorski nie ma elementarnej Nie, ma. osobowości. Elementarną ma. Moim zdaniem ma więcej niż elementarną. To ma bardzo silną osobowość. Pytanie, co z tej osobowości wynika. Dużo. Ale osobowości... Raczej. Nie Osobowości mieści się w wielu miejscach. No właśnie. Nie wiadomo, czy się w Chobielinie mieści. Ale Sikorski przede wszystkim moim zdaniem bardzo dobrze nadaje się na prezydenta. To jest jednak polityczny singiel, a prezydentura w polskim modelu jest tworzona dla politycznych singli i właśnie plus właśnie jednak z tą silną polityczną osobowością w kampanii, a że to, co nazwałeś podgryzaniem bulgary, bo to powiedziałeś, że jak dalej będzie się budował w ten sposób, tym lepiej. Nie tym lepiej. Tym się PiS będzie cieszył. Tak, a czyli merytorycznie masz w 100% rację, tylko że polska polityka przestała być najważniejsze, żeby polaryzować. Polaryzuj, cokolwiek pozwoli, jakikolwiek argument, najgłupszy argument sięgniesz, ale walący w tych drugich, super, o rewelacja, ale im powiedział, jedziemy ich. I ludzie naprawdę tylko tego potrzebują. Dzisiaj to jest przerażająca cecha polskiej polityki swoją drogą, ale Sikorski moim zdaniem to dobrze czuje. 60% ludzi, tak sądząc po sobie, bo jednak ta spolaryzowana część wyborców maleje. Ale utrwala tych przekonanych i to jest najważniejsze. Ale Donald Tusk zaczął grać coś innego. Znaczy gra to niekonsekwentnie, bo sobie rano o 7 rano wysyła jakiegoś tweeta uderzającego w PiS i polaryzującego, ale potem wychodzi na konferencję prasową i mówi:
bądźmy razem Polacy w tej trudnej chwili, musimy współpracować i coś takiego. Po czym wypuszcza Sikorskiego, czy tam jakiegoś jeszcze mniejszego Kazia, żeby podgryzał. Ty nie czujesz się specjalnie zaskoczony tą metodą? Ja się nie czuję on to zaskoczony, zawsze tylko robił. skąd ta zmiana? No, skąd zmiana, nowa taktyka jakaś? Znaczy stara, bo to jest No czas stara, Kaczyńskiego. no stara właśnie. No, to jest przetestowany model. Mówimy, Nad że... stołem wyciąga rękę, uśmiecha się, pod stołem kopie w kostkę, Tak. a się odwraca do kamery. No i widzicie państwo z tym Kaczyńskim, no nie ma po prostu, jak on na mnie krzyczy, mordą zdradziecką mnie nazywa i tak Tym dalej. człowiekiem nie da się żyć więcej. Tylko, że no dobra, no tak, no kiedyś to działało, no może... No dalej działa, znaczy oni dalej nie mają nic innego. Położyli może 58 nowych, lepszych priorytetów, no i konia z 58 priorytetów, przecież to jest idiotyzm. Jak czegoś jest 58, to żadna z tych Nie, no, rzeczy nie jest priorytetem. ale przede wszystkim to daje się 60, żeby przynajmniej różna liczba, ale kto będzie pamiętał, czy priorytetów jest 56, 58 czy 64? Bez Oni- kozery powiem 500, jak w starym Ale to jest właśnie, oni kompletnie zrobili jakąś łapankę. Słuchajcie, panowie ministrowie i Myślcie panie ministry, priorytet. co macie na stole, ale takiego naprawdę, że dowieziemy, żeby nie było wtopy. Czyli- No i pozbierali, wzięli wszystko, co się dało. No. To jest- ułóżmy trochę, bo jeżeli rzeczywiście... Kiedyś były rowery składaki, to teraz są Jeżeli priorytety rzeczywiście składaki. źródłem tego chaosu jest Radosław Sikorski, co w pewnej mierze jest prawdą, myślę, że to jest, że to źródło chaosu jest bardziej strukturalne. Tam po prostu wszyscy się już ze wszystkimi naparzają, nikt nikomu nie ufa, nikt się z nikim nie liczy, nie konsultuje, w związku z tym każdy idzie w swoją drogę i kto wyszarpie ile da siebie, tyle będzie miał. Stąd się bierze ten chaos. Sikorski uznał, że to jest jego moment, tyle tylko, że po pierwsze, Sikorski, jeżeli to jest jego model budowania się, to on jest absolutnie oderwany od rzeczywistości. Bo Tusk, tak jak dokładnie powiedziałeś, rano powie coś brzydkiego, potem powie, że się musimy zjednoczyć, potem powie, że stoi murem za polskim mundurem, potem wsadzi żołnierzy do paki, ale i każdy wybiera z tego, co Ale chce. każdego dnia jest news. No. Ale każdy wybiera z tego, No tak, i jest dla każdego coś, Tak, co coś chcą innego. usłyszeć. Tak. Sikorski, ponieważ jest może z różnych powodów wprowadzonych substancji do organizmu może mieć problemy z rzeczywiście spójnością przekazu i z takim długofalowością przekazu, zachowuje się po prostu jak taki TikToker, tak? Po prostu tylko naparzać. Za dużo się tych rolek naoglądał. To coś niesamowitego. Nie ma wydarzenia, które by nie było skwitowane jakimś głupią, szczeniacką złośliwością z oficjalnego konta MSZ-u czy z konta Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. On ma sprawę wrażenia, jakby się upajał, że wymyślił, jakby tutaj jeszcze Przypomnijmy sobie tą bardzo poważną historię, bardzo dobrze odebraną przez Polaków, czyli to, jak prezydent Nawrocki pojechał do Niemiec, potem do Francji, ale najważniejsza była ta wizyta w Niemczech i powiedział o reparacjach. Powiedział w sposób spokojny, zdecydowany i przedstawił jakiś pomysł. No merytoryczny pomysł, żeby Tak. Niemcy w ramach reparacji finansowali polskie zbrojenie. Tak, no jest to jakieś rozwiązanie, korzystne w sumie też dla Niemców, ponieważ to, gdzieś tam można szukać współpracy. Rechot tych niezbyt mądrych ludzi, którzy natychmiast powiedzieli, że no ile Sikorski, ile Nawrocki przywiózł reparacji, nic nie przywiózł, nareszcie nic nie przywiózł, przekonał się, że się nic nie da zrobić. Radość z tego, że prezydent jednego dnia nie załatwił kwestii reparacji, no co miał temu Mercowi dać w zęby? Znaczy to jest moim Też zdaniem... by nie Znaczy musiał tutaj- portfel mu Znaczy tutaj jest- Znaczy, bo tutaj pełnił Sikorski, odegrał właśnie tę rolę, to właśnie mnie tknęło, właśnie to, co nazwałeś elegancko kąsaniem po nogawkach prezydenta przez szefa MSZ-u, no bo to wtedy to zabrzmiało, tylko że dla mnie to było akurat, ja rozumiem potrzeby polityki wewnętrznej, ale jednak właśnie pewnie nie pamiętają, Platforma Obywatelska też głosowała za uchwałą sejmową w I to nie raz. 2022 roku. I to nie raz. Ale świeżo, bo to jest Bo ten skład jest ludzki. kilka, tak. Ale 2022 rok to są dokładnie ci sami, już Tusk był przewodniczącym Platformy po powrocie z Brukseli i oni zagłosowali za tym, także aby teraz się tego wstydzili tego głosowania, nie Trudno rozumiem. powiedzieć. No. Ale to drugie. Szokujący był, przepraszam, że wiesz, prezydent wraca, rzucił jakąś propozycję, wiadomo, że oczywiste, że nie uzyskał w ciągu jednego dnia odpowiedzi niemieckiej i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych wysyła gówniarski, nie mogę tego nazwać inaczej, tweet, haha, polityka nie jest taka łatwa, jak się panu zdawało, nie? Znaczy, Haha. Ale żeby jeszcze to zrobił po 2 dniach. Ale on zrobił to właśnie od razu, nawet nie wybrzmiało to, co Niemcy powiedzieli. On się zachował jak rzecznik niemieckiego rządu.
skomentował to, co powinien rzecznik niemieckiego rządu mówić, to, co powinien mówić rzecznik prezydenta niemieckiego, czy niemieccy politycy. Po to padają pytania, żeby uzyskiwać odpowiedzi. Powiedzą, pod względem prawnym jest niemożliwa. Wtedy przychodzą prawnicy pana prezydenta, czy najlepiej, żeby to byli rządowi prawnicy, no bo w końcu rząd tworzą partie, które głosowały za tą uchwałą i pokazują argumenty prawne mówiące tak, tak, tak i tak. Argument jest bardzo prosty. Bieruta było nieważne. To na przykład. było po Znaczy, śmierci tam jest Bieruta, proste, zdaje się pytanie, jeżeli Niemcy uważacie, że to jest nieważne, to pokażcie dokument, na podstawie którego uważacie, że to jest nieważne. Tak, I wtedy tak, Niemcy tak. się zdziwią, bo nie mają żadnego takiego dokumentu. Wtedy Niemcy zawsze nabierają wody w usta. Tak, bo oni tam po jakieś A kopie i wtedy powołują powiedzą, się na jakieś zapisy. No jak? To przecież wasz rząd, wasz tego wszystko. Tak, no, ale to pokażą. ale to pokażcie to. No to niech pokażą. jest- Także to jest jedna rzecz. Po drugie, pod względem prawnym, obojętnie, pies drapał państwo prawne. Mówimy o mocarstwie moralnym. No jeżeli mocarstwo moralne mówi, że zaraz, no gdzie choć jeden fenik jest wypłacony tych odszkodowań za drugą Polaków, wojnę światową, bo dla Polaków, Niemcom tak, wypłacono. Francuzom wypłacono. Tak. Niech pokażą, no to jest, dobra. to się nie zgadza. I zamiast, żeby tym argumentom dać wybrzmieć, Sikorski sam je natychmiast wygłasza. Właśnie i dla mnie to było najbardziej szokujące. Rozumiem logikę kąsania prezydenta, rozumiem logikę budowania się, rozumiem chęć rozpisania się, pokazywania się jako lider środowiska swojego, tak dalej, bo on na wielu płaszczyznach pewnie tam działa, przykrycia Bosackiego, tego durnej wtopy z poniedziałku, ale żeby zrobić, zgrywać te punkty i w tym celu ustawić się w roli rzecznika niemieckiego rządu, to jest niepojęte. Ale co więcej, prasa niemiecka i komentatorzy niemieccy oczywiście nie zgadzają się z tym, że jakieś reparacje się Polsce należą. Z oczywistych powodów to nie ma co dyskutować. Po prostu No to kasa. No. jak nie trzeba wypłacać, 6 bilionów. to się nie wypłaca. Natomiast potraktowali Nawrockiego jako zawodnika wagi ciężkiej, niebezpiecznego. I to jest w tych relacjach, to jest minister spraw zagranicznych Polski powinien potraktować to jako punkt dodatni, że tak powiem. No, zyskaliśmy coś, tak? Oni traktują Jakby go... był sprytny, to by to kąsanie zostawił Niemcom po nogawkach, a nie robił to sam. No, a sam powiedział, ja przecież zawsze mówiłem, że to należy robić inaczej. I jakby chciał rzeczywiście zdobywać punkty, to zrobiłby co? Kibicujemy panu prezydentowi, czekamy na odpowiedź Niemiec oficjalną. Nic go to nie kosztuje, nic, bo to nie ma żadnych skutków. Natomiast jeżeli chodzi o zyskiwanie, budowanie się, no to nie wprowadza tego chaosu i tego właśnie gówniarskiego rechotu, tylko wprowadza element, mówi, patrzcie, ja jestem poważnym politykiem, mogę się różnić z panem prezydentem, mogę się różnić z tym obozem, ale w ważnych kwestiach gramy razem. To, że chyba za późno jest, żeby starał się przekonać, że jest poważnym politykiem. Jeszcze skoro... Czyli, no nie, zachowajmy proporcje. To jest poważny polityk, bo ma wysokie notowania, ma bardzo wysoką rozpoznawalność i gdyby rzeczywiście wystartował w wyborach prezydenckich, to moim zdaniem miałby bardzo porównywalne wyniki z Rafałem Trzaskowskim. Ocierałby się o 10 Pod milionów warunkiem, głosów. że nie prowadziłby kampanii prezydenckiej, bo to jest też polityk, który traci przy bliższym poznaniu. No dobra, jest no to taki, no to dostał- jak u Starnowskiego. No to dostałby 9,5 miliona głosów. Ja mówię tak jak... To jest, ale on ma w stanie takie osiągi, to jest, znaczy, że jest poważny polityk. Sikorski ma takie coś jak Korwin-Mikke, że po prostu jak chcesz go skompromitować, czy chcesz, żeby się... To daj mu po prostu mówić i nie przerywaj. I tak w 10, 15 minucie dojdzie do jakiegoś tam właśnie, że właściwie to, żeśmy zarobili na tej wojnie i to właściwie my powinniśmy Niemcom zapłacić jeszcze, a nie oni nam, bo w sumie, że jesteśmy do przodu. Jesteśmy winni szczęście. Bo te Kresy to było dziadostwo, panie, a tutaj gdzieś w kwitnące tereny za ziemię zachodnie i tak dalej. Zmieniając nieco temat, żeby nie poświęcać całego programu jednej osobie, to byśmy tak... No, przy takim ego to... Jest i drugie za mało. ego. Jest drugie ego, które też się buduje, czy próbuje się zbudować. Trochę to ego miało pecha, ponieważ Inba na Warszawskiej Radzie Miasta przykryła jego wielkie plany reformy. Myślę o panu Żurku, byłym sędzim, aktualnie ministrze, który no, takich PR-uchów wykonał charakterystyk, to znaczy odwołał 26 prezesów sądów. Wszystkie sądy poza jednym stanowczo kolegia odmówiły zaopiniowania tych nowych prezesów To było pozytywnie. 46. To ja Przynajmniej więcej. coś pomyliłem, ale tam 25 kolegiów Tak. sądowych odmówiło.
I on powiedział, że on rozwiązuje te kolegia, chociaż nie ma jakby żadnych kompetencji w tym kierunku. Mało tego, zapowiada tworzenie zespołów prokuratorskich, które mają ścigać neosędziów w Sądzie Najwyższym. Nawet w ogóle jakiś głupot naopowiadał kolejnych niewiarygodnych, których nawet tak do końca nie śledziłem. Trybunał Mówię, Stanu wyciszył sprawę pierwszej prezes. bo wszyscy, no wyciszył sprawę pierwszej prezes, bo tam z kolei już taki głupot narobiła prokuratura, co mecenas Lewandowski tam wyliczał, że oni właściwie No nie, sparaliżowali... ale Żurek miał to wysoko na agendzie. Ale sam sparaliżował, czy jego ludzie sami sparaliżowali Trybunał Stanu, bo teraz jeszcze wystąpili tam z jakimiś wnioskami o wyłączenia, które właściwie cały Trybunał wyłączyły i Trybunał nie jest w stanie rozpoznać ich wniosku w sprawie tam, o wyłączenie nawet, bo już wszyscy zostali powyłączeni i nie ma kto wyłączać dalej. I Żurek w to brnie. No tak, ale oni się wpakowali na salę i jechali, nawet ten przewodniczący odwołał przerwę, a jaka przerwa, my jedziemy dalej. Tam dobrze, że ich łańcuchów nie wydali, no bo tam była, to była jedna z najgrubszych imb tego roku. Może być jeszcze tak, ale zwracam uwagę na jeden element tego wszystkiego. Żurek zaczyna wojować z sędziami po całości. To już nie jest wojna z neosędziami. Neosędziowie, pomijając, że nie ma takiej kategorii prawnej, to wyraźnie i Komisja Europejska, i TSUE, i wszyscy, nie ma żadnych neosędziów. Oni się nie zgadzają. To nie jest. To Wenecka też, ale tam była decyzja... Komisji Europejskiej. Nie wolno Szyszkow, bo to by było wprowadzenie chaosu, że się, prawda, hurtem wyłącza jakąś grupę sędziów, to byłoby wprowadzenie chaosu w całej Unii Europejskiej, na co oni się nie chcą zgodzić. Pan Żurek i ta cała ekipa za nim nie przyjmują tego w ogóle do wiadomości, snują jakieś kompletne fantasmagorie. Te kolegia sądów, które się sprzeciwiły temu, to nie są sędziowie nowi. Tam w większości są ci starzy sędziowie, którzy, mam wrażenie, zaczynają być trochę przestraszeni tym, co Żurek wyrabia, no bo tracą poczucie bezpieczeństwa w tym momencie. Znaczy nawet nie bezpieczeństwa, bo to oni się czują bezpiecznie, no bo tak naprawdę... No nie, bo jak pozwolą na to, to zaraz przyjdzie do władzy PiS i przyjdzie Ziobro i teraz z kolei tych starych sędziów wszystkich, nie? Przepraszam, jakiegoś słowa innego mówię. Myślę, że minister Ziobro już nie będzie ministrem sprawiedliwości. No ale ktokolwiek. No. Ale tam jest, historia jest to trochę inna. Oni, jak ostatnio rozmawiałem z takim sędzią po 40, taki umysł rzutki, świeży, analityczny, chyba jest, on jest w kategorii Dowcip młodości. neosędzia, oczywiście, no wiesz. Takie rozmarzenie. Nie ma problemu z przypominaniem sobie nazwisk. W każdym razie, i on mówi coś takiego. Ci sędziowie, ci już starzy, którzy niejedno przeżyli, tak? Już różne rzeczy były i tak patrzyli na tego Żurka, tak, no przyszedł nowy, no podymi i se pójdzie. No, i teraz jak wszyscy przed nim. Tak, jak wszyscy przed nim. Mniej będzie dymił, bardziej będzie dymił, no wiadomo. Ale nagle się staje coś takiego, że ci sędziowie, którzy mają poglądy nawet takie jak Żurek, mówią, nie, no to jest jednak, nawet nie chodzi o to, że oni się czują zagrożeni, oni się czują zniesmaczeni. Trawestując, nie o taką Polskę żeśmy walczyli. No, nie takiej Polski, nie takiego Żurka chcieliśmy. No, chcieliśmy jednak czegoś innego, bo on nawet nie jest w stanie zadbać o interesy tej kasty, z której się wywodzi. A obiecał każdemu po asystencie, a nie jednego na 4. Obiecał po 2 asystentów, a nie jednego na 4. Obiecał różne rzeczy, a tak naprawdę uderza jakby w sam środek tej kasty. No bo oni mówią, no dobrze, on chce mieć swoich sędziów. No to niech pokaże tych sędziów, niech przyprowadzi tych sędziów. Ilu on będzie? 1000, 2000? No, gdzie są ci jego sędziowie? Nie ma czegoś takiego jak sędziowie Żurka i nie będzie, bo nikt nie będzie, on nie ma żadnego poparcia. W związku z tym idzie na zwarcie wyłącznie po to, tak naprawdę myślę, żeby sobie kupić, żeby budować to swoje ego i kupić sobie taką nietykalność w pewien sposób. Ja jestem tutaj taką osobą, że jestem nietykalny. Jest w tym pewna metoda. Chyba wręcz przeciwnie, bo zarabia moim skromnym zdaniem już na ładnych parę lat więzienia, choćby z paragrafów o nadużyciu władzy. No już słuchaj, nawet poważniejszych. Wspomniany minister Ziobro nie posadził nawet Sławka Nowaka i Romana Giertycha. W związku z tym na miejscu Żurka i całej tej ekipy w sumie spałbym spokojnie. Ale Tusk zaczął sadzać i tutaj to jest ta różnica. Natomiast... No ale tylko po aresztach wydobywczych. No ale to już jest krok... Na razie to usadzili Gawłowskiego, chociaż jeszcze nieprawomocnie. Natomiast
co tu już jest skandal, prawda? Tak, Sędziowie się natomiast z Waldemarem Żółkiem to jest rzeczywiście, znaczy tu Mariusz się odniósł merytorycznie, rozmawiał z sędzią. Wydaje mi się, że tu jest ciekawszy wątek polityczny, bo to ewidentnie Żurek, mały kwantyfikator. Żurek obiecuje jakieś przełomowe, rewolucyjne ustawy na przełomie września i października. Przełomu września i października jeszcze nie ma, zostało mu prawie 2 tygodnie. Być może coś się przełomowego wydarzy. Natomiast on zaczął rzeczywiście z bardzo wysokiego C, bo seria wywiadów, chodził na prawo i lewo, opowiadał, czego on to nie zrobi. A moim zdaniem on został ewidentnie zblokowany przez własny obóz polityczny. Bo miało być wielkie halo, a on właśnie zajmuje się jakimś kopaniem po kostkach z jakimiś kolegiami z perspektywy politycznej. A pamiętajmy, kwestia praworządności to jest przede wszystkim kwestia polityczna. Przecież walka o praworządność niosła tą obecną władzę do władzy i on miał dowozić, on miał mieć najwyżej proporzec walki o praworządność, a tymczasem sondaż pokazał, że zainteresowanie praworządnością spadło w ciągu miesiąca o 10%. To jest jedyna ich... A Żurek nie jest w stanie tutaj nowego paliwa dowieść, tylko takie właśnie kopanie po kostkach. Słowami poety zakończę tę część rozmowy. Zaiste wariat na swobodzie, największą klęską jest w przyrodzie. To tak zupełnie nie a propos niczego. Zapraszam na kolejną, trzecią część już za chwilę. Rafał Ziemkiewicz, witam w trzeciej części Saloniku Politycznego, w którym goszczą Agaton Koziński i Mariusz Staniszewski. I nie możemy jednak ominąć, czy to jest przejaw chaosu, czy to jest przejaw czegoś innego. Za niewiarygodna operacja, którą wszyscy przecierają oczy, co wyrabiała, co wykonała Platforma Obywatelska w Warszawie. Rafał Trzaskowski zgłasza projekt, jak to szumnie jest nazywany, prohibicji. To jest w ogóle bzdura. Proszę Państwa, prohibicja to jest zakaz spożycia alkoholu, a tu mówimy tylko o zakazie sprzedaży w godzinach nocnych, różnie definiowanych po Po zamknięciu jednej sieci. Bo właśnie to jest pytanie, czy czekamy na zamknięcie Żabek i Biedronek do 23, czy jak radni chcieli od 22, wspierając krajowych producentów i dystrybutorów. Ale już tak na poważnie. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zgłasza ten projekt. Jego swojej własnej partii. Powiem się nie pojawi, a przecież okazuje, że jego własna partia staje na uszach, żeby ten projekt nie przeszedł. I żeby jeszcze staje na uszach. Wiceprezydent Warszawy rzuca się honorowo do dymisji, żeby projekt ratować. Wiceprezydent się rzuca i to wcale mu się nie dziwię, szczerze mówiąc, ale nie rozumiem. Może się trafił jakiś uczciwy, który rzeczywiście chciał coś zrobić, chociaż w całej tej sytuacji moje osobiste zdanie jest, że to jest w ogóle wojna o przysłowiową pietruszkę, ponieważ ta ustawa by absolutnie niczego, to zarządzenie by niczego nie zmieniło, bo jeżeli się zostawi, że owszem, nie wolno sprzedawać, nie ma całodobowych sklepów, ale mogą być całodobowe knajpy, to wszystkie sklepy w ciągu miesiąca, bo tyle trwa zgromadzenie zezwoleń z sanepidu i innego, zamienią się w całodobowe restauracje, wykwintne puby pod chmurką i tak jakkolwiek budki z piwem i cały problem zostaje jaki był. Więc stoczenie takiej wojny z wpuszczeniem działaczy Platformy, w tym jednego pracownika Rządowego Centrum Informacji i paru innych, i innymi drzwiami, żeby wcześniej pozajmowali miejsca, żeby mieszkańcy Warszawy nie mogli się wedrzeć na salę, znaczy zwolennicy tych zakazów. I na końcu tego wszystkiego jeszcze prawie wisienka, nie wiem, na odpowiedzialność redaktora Jadczaka, który to ogłosił, twierdząc, że wszystko to było efektem osobistej interwencji Donalda Tuska a co najmniej Marcina Kierwińskiego, że to oni nakazali, że ta ustawa ma nie przychodzić. A jeszcze jest to, że stołeczny komendant, który pozytywnie zaopiniował zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, ma wylecieć właśnie za to, że go pozytywnie zaopiniował. Rozumiecie coś z tego? Rozumiemy, ja rozumiem przede wszystkim. Też właśnie tu nie widzę w ogóle chaosu, tylko absolutnie pełna logika Platformy Obywatelskiej. Dobra, no właśnie. Znaczy, po pierwsze, jeżeli tu jest znowu kilka fajnych rzeczy. Wyobraźmy sobie, że Trzaskowski zostaje prezydentem. Kim on był? Polski, tak, Rzeczpospolitej. Kim on by był? Taki Kierwiński jest w stanie... Zgłaszałby projekty, które potem sama Platforma odrzucała. No w ogóle to jest jakiś po prostu byłby rzeczywiście absolutnie figurą kabaretową, groteskową i tak dalej. Ale okej, nie został, całe szczęście. Ten projekt Trzaskowski zgłosił, ponieważ jest mu tak naprawdę mentalnie bliżej do lewicy niż do Platformy. On jest tym lewym skrótem Platformy. Najchętniej tu by stworzył pewnie razem jeden blok. Współpracuje mu się lepiej z ludźmi z lewicy niż z Platformą. W związku z tym dla niego ten projekt był oczywisty.
To, że minister Kierwiński... Plus ciśnienie, bo ludzie rzeczywiście o tym mówią. Jan Śpiewak, tak. to otoczenie, ciśnienie tak, jest duże, podobno a to jest ta wysokość nut, którą on słyszy bardzo dobrze. Chwalą się dość dużym poparciem w konsultacjach wśród warszawiaków. Ze mną nikt nie konsultował, ale podobno 80% konsultował. A ty wiadomo, że Chciało zakazać. kupujesz alkohol tylko o 1:00 w nocy, innej to godzinie jasne. to w ogóle. Znaczy, merytorycznie to nie jest projekt taki kompletnie oderwany. Spędziłem rok w Londynie, tam po 23 alkoholu się nie kupuje poza klubami nocnymi. Rzeczywiście jest to bezpieczne miasto. W Krakowie, gdzie wprowadzono taki zakaz sprzedaży alkoholu tylko w sklepach, liczba interwencji i uszkodzeń ciała No dobrze. spadła o 30%. To nie jest Znamy, to absolutnie podawane bez są, sensu. ale ja nie chcę, bo nie mamy... Ale nie wchodzimy w to. Nie wchodzimy w merytoryczne oceny że projektu, minister- tylko to, skąd ten... To, że minister Ta Kierwiński inba, no. blokuje sprzedaż alkoholu, no to po głosie można to jakby... blokuje zakaz sprzedaży alkoholu. Tak, zakaz sprzedaży alkoholu, to po pogłosie można to zrozumieć. No, kto jak to on akurat jest żywotnie zainteresowany, żeby ten zakaz nie obowiązywał, no byłoby Nie, głupie. no, A poza tym nie ma lodówki w ministerstwie. No. no może nie zdążyć, no może zabraknąć przecież. Pamiętam, zawsze wiesz, może... zostawmy- To jest ten najgorszy stan, kiedy trochę ci brakuje. Ale to nie mogli tego jakby wcześniej między sobą ustalić, Nie, tylko doprowadzić do takiego ośmieszenia się na... Trwa jednak, w Platformie trwa wojna o schedę po Tusku, bo wiadomo, że Tusk jest politykiem schodzącym i w najbliższym czasie odejdzie w takich czy innych okolicznościach, bo to już widać, że trochę mu nie idzie. I teraz odstrzelenie, absolutne już do końca odstrzelenie takiej osoby jak Trzaskowski jest w interesie dużej grupy polityków, żeby mieć mniejszą konkurencję. A jak ty to... Mariusz, ja w życiu nie podejrzewałem, że ty jesteś aż takim gorącym zwolennikiem Platformy Obywatelskiej i zdolności i planowania. Znaczy ja tutaj widzę po prostu... Nie zdąży się, bo Kierwiński odstrzelił trochę. sobie konkurenta. No. Nikogo nie odstrzelił. To jest po prostu klasyczna Platforma Obywatelska, która wszystko robi 5 minut, za 5 minut 12. Zaczęliśmy od Waldemara Żurka. Dla mnie to jest klasyczny absolutnie przykład, w jaki sposób funkcjonuje ta partia, w jaki sposób funkcjonuje ten rząd i dlaczego właśnie idzie jak idzie. Waldemar Żurek, obojętnie co byśmy, bo nie dokończyłem tej myśli do końca, to jest właśnie moim zdaniem pięknie się z tym łączy. Waldemar Żurek, przede wszystkim to, co widać gołym okiem, on przyszedł na swoje stanowisko kompletnie nieprzygotowany. Rekonstrukcję Tusk robił pół roku. 8 kandydatem, no to jak... Tak, ale jakieś 2-3 dni przed tym. Nawet nie wiedział, że musi zrzec się immunitetu. Tusk rekonstrukcję robił pół roku. W świecie idealnym, jak się robi się pół roku, to minister przynajmniej ma 3 miesiące, zanim zostanie tym ministrem, żeby się przygotować. No to wszyscy jadą po Donaldzie Trumpie, ale to rzeczywiście jest. Jak Donald Trump obejmował stanowisko, to 500 stron Heritage przygotował dokument wszystkich zmian i on z nazwiskami, wszystko było do poziomu dyrektora Pamiętamy, departamentu. 100 pierwszego dnia 100 Tak, i wchodzili i zarządów weszli. podpisów. A tutaj oni improwizują na każdym kroku. Żurek się dowiedział pewnie 24, może 48 godzin przed tym, że został ministrem, że będzie ministrem i facet dopiero wszedł i się uczy resortu. I dlatego mu wszystko się wymyka z rąk. Miał jakikolwiek szansę zrobienia czegokolwiek, bo zawsze na początku ten efekt nowej miotły działa. Efekt nowej miotły właśnie moim zdaniem minął i dlatego on już nic nie zrobi, bo się okienko możliwości zamknęło i teraz to już będzie tylko szarpanie się i bicie piany. I dokładnie to samo stało się moim zdaniem na tym posiedzeniu Rady. Ktoś złapał jakiś pomysł, zaczął go realizować, nikt na niego kompletnie nie zwrócił uwagi, a jak sprawa stanęła na Radzie Warszawy, to nagle w ciągu 24 godzin musieli gasić pożar, bo lobbyści zaczęli dzwonić i mieć do nich pretensje. No to w związku z tym zaczęli. Odsyłam do książki Anny Miziołek, Więzień Ratusza. Ona tego typu Rad Warszawy opisywała kilka przy różnych sposobach. To były już dramatyczne sceny, no jak spalono panią Brzeską. No to było ileś tam posiedzeń Rady Warszawy, też blokowano przecież wszelkiego rodzaju kwestie deweloperskie. Klasyka gatunku, po prostu uruchomili sprawdzone mechanizmy. Panowie, mamy 12 godzin na uratowanie pożaru. Kto tam jest? Wszyscy? Wszyscy. Wszyscy się zjechali na salę, blokują te miejsca, przepychanki, uwalają tak dalej, bo jednomu wiceprezydentowi się zachciało być Don Quixotem, który będzie walczył z wiatrakami. Raczej myślał, że zrobi coś dobrze, a zderzył się właśnie z wiatrakami. 100% Platformy Obywatelskiej w Platformie Obywatelskiej. Pojawia się jakiś pomysł, nikt nie wie, co z tym pomysłem
pomysłem zrobić, nie ma go kto przygotować, wszystko się robi za 5:12 bez jakiejś głębszej myśli, totalna amatorka i to dokładnie amatorka, plus gołym okiem widać było, gdzie są ulokowane interesy i kto tak naprawdę pociąga za sznurki, bo rzeczywiście chyba minister spraw wewnętrznych tam musiał wykonać ileś telefonów, żeby zablokować to. Czyli jednak chaos. Tutaj akurat, ale nie, ale to jest klasyczny Chaos, metoda ale działania. będący swego rodzaju stałym Normą. porządkiem. Nie, bo to nie jest chaos, Regułą, to jest po prostu lenistwo. Im się po prostu nie chce. Po co coś robić, jak nie trzeba coś robić, a jak któryś się wyrwie do przodu, no tego nie zauważają. To ten projekt przeleciał poniżej ich radarów, bo oni radary mają mniej więcej gdzieś tam na poziomie 5000. Chciałem, że Rafał Trzaskowski to chyba w kampanii prezydenckiej zapowiadał, że takie prohibicje w cudzysłowie mówię, bo to prohibicje Ale on to się bardzo nikt nie miękko odważył w mówił, jakieś Polsce tam zaproponować. że... No dobrze. Znaczy, no, to jest jeszcze właśnie jest jeden- jakieś wyjaśnienie, puentujesz. To jest jeszcze jeden element, który myślę, racjonalizując, mimo wszystko racjonalizując. Ale jeżeli- zacjonalizowałem, wydaje mi się. Dosyć składy. Panowie, ostatnia minuta programu. To jest sytuacja taka, że w ostatnich wyborach prezydenckich Karol Nawrocki wygrał wśród ludzi młodych i to Platformę bardzo zabolało. Wprowadzenie takiego zakazu myślę, że nie przysporzyłoby im głosów młodych ludzi nawet w Warszawie. Dlatego Radosław Sikorski robi zryw dla młodych. 19 zaprosił. Niech się zrywają. Rzeczywiście. Dziękuję serdecznie, proszę Państwa. Agaton Koziński, Mariusz Stanisławski. Dziękuję bardzo. Zapraszam za tydzień o stałej porze 10:30 w niedzielę, chyba że jakieś ważkie wydarzenia sprawią, że trzeba będzie przesuwać. Jesteśmy telewizją informacyjną, przede wszystkim nie tylko publicystyczną, ale tak czy owak się zobaczymy za tydzień i już się na to cieszę. Na razie dziękuję bardzo i do widzenia.